Cześć! Dziś zabieram Was w niesamowitą podróż samochodem z Budwy do Dubrownika. Przed nami malownicze trasy, przeprawa promem, przejazd przez granicę oraz zwiedzanie jednego z najpiękniejszych miast na Bałkanach. Jeśli lubicie takie podróże, koniecznie zasubskrybujcie kanał i polubcie ten film. Zaczynamy! Ruszamy z Budwy. Na mapie widzimy trasę, którą pokonamy. Czeka nas niesamowita podróż przez malownicze krajobrazy. Trasa do Dubrownika to około 2,5 godziny, ale my zaplanowaliśmy kilka przystanków, by w pełni nacieszyć się tą podróżą. Przed samą przeprawą mijamy Trivand, miasto, które odwiedzimy w jednym z kolejnych odcinków. Aby skrócić trasę, korzystamy z przeprawy promowej przez Zatokę Kotorską. Koszt to około 5 euro za samochód, a sam przejazd trwa niecałe 15 minut. To też idealna okazja, by podziwiać malownicze widoki. Zbliżamy się do granicy. W sezonie letnim przejście graniczne może być zatłoczone, ale dziś mamy szczęście. Wszystko idzie sprawnie. Ważne, by wypożyczone auto miało dokument ze zgonu wypożyczalni o możliwości wyjazdu za granicę. Zatrzymaliśmy się na chwilę, by podziwiać zapierający dech w piersiach widok na wybrzeże Chorwacji. Takie miejsca warto odwiedzić, by zatrzymać się i nacieszyć się podróżą. Jesteśmy prawie na miejscu. Spójrzcie na ten widok. Dubrownik wygląda jak prawdziwa pocztówka. Znalezienie parkingu w Dubrowniku może być wyzwaniem. My zaparkowaliśmy auto około kilometr od Starego Miasta za 4 euro za godzinę. Jeśli chcecie zaparkować bliżej, pod samymi murami miasta, koszt wynosi aż 10 euro za godzinę. Zanim wejdziemy do Starego Miasta, kierujemy się na punkt widokowy, z którego rozpościera się piękna panorama plaży, fortu i błękitnego Adriatyku. Już teraz widać, że nawet w czerwcu turystów jest całkiem sporo. Do Starego Miasta wchodzimy przez wrata od Pila, czyli bramę Pila. To jedno z głównych wejść. Na starcie mijamy wielką studnię Onufrego. Jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc Dubrownika, zbudowaną w 1438 roku. Legenda głosi, że spełnia marzenia tych, którzy wypiją wodę z każdego z 16 kranów. Dubrownik robi za królewską przystań w kultowym serialu Gra o Tron. Więc jeśli jesteście fanami tej produkcji, z pewnością poczujecie się tu jak w Westeros. Kto śledził mój kanał, to wie, że to nie pierwsze miejsce, które odwiedziliśmy z tego serialu. Pamiętacie, gdzie ono było? Następnie przechodzimy obok monumentu Ivana Gundulicia, poświęconemu słynnemu chorwackiemu poecie. Obok straganu przy pomniku jest fioletowo od pamiątek zrobionych w kolorach lawendy, rośliny uprawianej w Chorwacji. Dalej kierujemy się do Pałacu Rektorów, który kiedyś był siedzibą władzy Republiki Dubrownickiej, a teraz jest to muzeum. Spacerując dalej, dochodzimy do portu, skąd można podziwiać nadmorską panoramę. Nie możemy też zapomnieć o kościele Świętego Błażeja, patrona Dubrownika, którego barokowa fasada robi niesamowite wrażenie. Oprócz tego warto zobaczyć słynną ulicę Stradum, główny deptak miasta. Na jej początku znajduje się lodziarnia, w której można spróbować wyjątkowych lodów lawendowych oraz porozmawiać ze sprzedawcami po polsku. Polska, zobacz, bielo-czerwony. I lubimy Polskę. I Super. będzie w Euro Polska-Czerwacja w finale. Dziś mamy ponad 30 stopni, więc zatrzymujemy się tutaj, aby się na chwilę schłodzić. W drodze powrotnej niestety utknęliśmy w korku przed granicą. W sezonie letnim jest to częste zjawisko. Pamiętajcie, że ciężarówki mają tu swoją kolejkę, więc można ją ominąć lewym pasem.
Po około pół godziny udało się nam przejechać na stronę czarnogórską. Pamiętajcie również o zmianie internetu w telefonie na czarnogórski, by uniknąć wysokich opłat za roaming. Herceg Nowi zwiedziliśmy późnym popołudniem, gdy słońce zaczęło już powoli zachodzić. Jesteśmy teraz na głównym placu, gdzie znajduje się słynna Sahat Kula, wieża zegarowa zbudowana przez Turków w XVII wieku. To jeden z symboli miasta. Następnie docieramy na bulwar Peddanicia, gdzie czuć ten niezwykły bałkański klimat. Widać też stąd twierdzę Forte Mare. Zbudowana przez Wenecjan w XIV wieku, przez lata pełniła funkcję obronną. Krótki spacer po promenadzie i kierujemy się w stronę auta. Kończymy naszą podróż tak, jak ją zaczęliśmy, przeprawą promem przez Zatokę Kotorską. Wracamy do Budwy z masą wrażeń i przepięknych widoków. Przypominam o subskrypcji kanału i polubieniu filmu, a w kolejnym zobaczymy Kotor i wjedziemy na punkt z niesamowitym widokiem na całą Zatokę Kotorską. To wszystko na dzisiaj. Dzięki, cześć.